Kilka kropel sprawi, że z nasion wyrosną silne i zdrowe sadzonki. Ten zielony ukorzeniacz pobudzi nawet stare nasiona do kiełkowania. Rośliny wyrosną silne i zdrowe. Wystarczy dostarczyć nasionom jeden naturalny środek. Możesz go przygotować samemu w domu. Potrzebujesz do niego aloes. To wyjątkowa roślina. Jej sok z liści ma działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Dzięki temu nasiona kiełkują lepiej. Weź jeden mniejszy liść aloesu. Pokrój go na mniejsze kawałki. Aloes zawiera sporo witamin i mikro oraz makroelementów. Wpływają one pozytywnie nawet na stare nasiona. Pokrojony liść przełóż do małego blendera. Wlej około 1 szklanki wody. Włącz blender i zmiksuj aloes. W połączeniu z wodą będzie idealny dla nasion. Odcedź wodę z aloesem. Tak otrzymasz nawóz, który zawiera cenne substancje. Przygotuj pojemnik z zamknięciem. Wyłóż go ręcznikiem papierowym. Łyżeczką zwilż ręcznik zielonym ukorzeniaczem. Wysyp nasiona. Ja wysiewam akurat pomidory, ale mogą to być dowolne nasiona. Zamknij pojemnik i gotowe. Odłóż go w ciepłe i słoneczne miejsce. Zwilżaj ręcznik regularnie. Po kilku dniach nasiona zaczną kiełkować. Możesz zobaczyć też, jak kiełkują warzywa kapustne. Są już idealne do pikowania. Jeśli wiesz, czym i jak pobudzić nasiona, będziesz miał silne i zdrowe sadzonki. Pokażę Ci, jak pobudzić nasiona papryki do kiełkowania w kilka godzin. Już następnego dnia pojawią się kiełki. To najszybsza metoda na kiełkowanie nasion. Potrzebne są nasiona papryki oraz płatki kosmetyczne i wrzątek. Nasiona wezmę ze świeżej papryki, którą kupiłam rano. Zobacz te nasionka. Każde ma taki mały czubek. To w tym miejscu wyrasta korzeń, kiedy nasionko kiełkuje. Nasiona potrzebują czasu, aby to miejsce pod wpływem wilgoci zmiękło i wypuściło korzeń. Dlatego weź nożyczki i odetnij ten fragment, ale tylko sam czubek. Zrób tak z pozostałymi nasionami. Zobacz jeszcze raz. Odetnij tylko ten wystający czubek. Nie odcinaj za dużo, aby nie uszkodzić nasiona. Odłóż nasiona na płatek kosmetyczny. Już sam ten zabieg przyspieszy kiełkowanie. Na drugim płatku zostawię nasiona bez odciętych czubków. Teraz przygotuj 2 miseczki. Do jednej wlej gorącą wodę, a do drugiej zimną wodę. Zwiń płatek z nasionami i chwyć go szczypcami. Teraz najważniejsze. Włóż wacik z nasionami na 3 sekundy do gorącej wody. Następnie na 5 sekund do zimnej wody i znowu wstaw go na 3 sekundy do gorącej wody i na 5 sekund do zimnej. Powtórz tę czynność 5 razy. To naturalnie stymuluje nasiona do kiełkowania. Wiosną ziemia w dzień się nagrzewa, a w nocy robi się zimna. Mocząc nasiona raz w gorącej, raz w zimnej wodzie, oszukujesz je trochę i przyspieszasz ich wzrost. Zrobię tak samo z wacikiem, w którym są nasiona w całości, te nieprzycięte. Tak zaprawione nasiona włóż do kubeczka. Wlej odrobinę wody, aby płatki kosmetyczne z nasionami były wilgotne. Przykryj je drugim wacikiem. Nakryj folią spożywczą. Odstaw na parapet, jeśli świeci słońce. Następnego dnia będziesz zdziwiony rezultatem. Na wierzchu mam wacik z nasionami, których nie przycinałam. A na spodzie kubka są nasiona ze ściętymi czubkami. Zobacz, jak wyglądają po jednym dniu. Wypuściły kiełki. Nasiona tak szybko jeszcze nigdy nie kiełkowały. Przycięcie czubków i wrzątek sprawiły, że w ciągu 24 godzin nasiona zaczęły kiełkować. Na drugim płatku nasiona jeszcze nie wypuściły kiełków. To te, których nie tknęłam nożyczkami. Wypróbuj więc metodę z nożyczkami i wrzątkiem jak najszybciej. Nic tak nie cieszy ogrodnika amatora, jak szybko kiełkujące nasiona. Tak, nasiona wykiełkują zaledwie w 2 dni. To najszybsze kiełkowanie nasion bez gleby. Nie musisz czekać 10 dni, aż pojawią się pierwsze kiełki. Wystarczy 48 godzin i 2 produkty z kuchni.
Ja użyję dzisiaj nasion ogórka, ale możesz użyć dowolnych nasion. Odpowiednio przygotuję nasiona. To zabezpieczy je przed chorobami. Wykorzystam do tego produkty, które mam w kuchni. Zrób tak samo jak ja, a efekty cię zaskoczą. Do naczynia wlej 250 ml ciepłej wody. Woda nie może być gorąca, wystarczy letnia. Wsyp do niej pół łyżeczki granulowanego czosnku. Wymieszaj, aby czosnek się rozpuścił. Na sitko wsyp nasiona. Zalej je wodą czosnkową. Nasiona w sitku muszą być zanurzone w wodzie. Czosnek dezynfekuje i chroni nasiona przed chorobami. Jest bakteriobójczy. Kiedy minie kilka godzin, przepłucz nasiona letnią wodą. Wyłóż je na ręcznik papierowy. Zaparz rumianek. Może być zwykła herbata rumiankowa. Kiedy przestygnie, spryskaj nią nasiona. Napar z rumianku zapobiega rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów. Dzięki niemu nasiona nie gniją. Lepiej kiełkują i są zdrowe. Nasiona przełóż do woreczka strunowego. Zapnij woreczek. Jeśli zauważysz, że nasiona są suche, znowu spryskaj je rumiankiem. W ciągu 24 godzin, a na pewno do 48, nasiona zaczną kiełkować. To najlepszy sposób na szybkie kiełkowanie nasion. Weź rolkę papieru toaletowego i wysiej marchewkę, buraczki czy pietruszkę. Papier toaletowy wystarczy, by wysiać warzywa, których nasiona są bardzo drobne. Nie musisz kupować droższych nasion na tzw. taśmie. Taśmę z nasionami możesz zrobić sam. Taśma przydaje się do wysiewu takich warzyw jak marchewka, pietruszka, buraczki, sałata czy cebula. Drobne nasiona często wysiewamy do gruntu za gęsto. Osoby starsze dodatkowo mają problem ze schylaniem się. Weź więc zwykłą rolkę papieru toaletowego i porównaj do kupnej taśmy z nasionami. Nie ma na nim tylko nasion, ale za chwilę to się zmieni. Rozwiń papier i poskładaj kilka listków. Kiedy już masz sporą ilość, rozłóż je w całości na blacie czy stole. Weź butelkę ze spryskiwaczem wypełnioną wodą. Zwilż rozłożony papier. To, że jest on biały, to jego zaleta. Będzie widać na nim nasionka. Do wilgotnego papieru nasiona się przykleją. Dlatego spryskaj papier w miarę dokładnie. Zbyt mokry będzie się rwał. Musisz więc uważać. Weź nasiona. Mam nasiona marchewki, ale jak wspomniałam, mogą to być nasiona innych warzyw. Wysiewaj je na papierze. Na papierze dobrze je widać, więc nie wysiejesz ich zbyt gęsto. I przy stole nie musisz się schylać. Większość pracy z sianiem wykonasz właśnie teraz. Papier z nasionami złóż na pół. Następnie zwiń go delikatnie. To jest domowej roboty taśma z nasionami. Za grosze. Nie licząc oczywiście ceny nasion. Teraz wystarczy iść na pole i ją rozłożyć, a następnie przykryć ziemią i gotowe. W tym przypadku marchewka wysiana. Nie muszę się schylać godzinami, ani wychładzać się, kiedy wieje chłodny wiosenny wiatr.